Nigdy nie sądziłam, że będę nagrywać materiał tego typu, ale stało się i w dzisiejszym odcinku zdradzę Wam, jak robić dobrej jakości zdjęcia telefonem. Kurde, powiem Wam, że jestem tak podekscytowana tym odcinkiem. Już jakiś czas temu wspominałam Wam, że zamierzam nagrać taki materiał. Był w ogóle też bardzo pozytywny feedback od Was na Insta, tak więc mam nadzieję, że całość Wam również się spodoba. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że ja raczej jestem po stronie aparatu, znaczy dużo bardziej wolę focić aparatem. Natomiast jakiś czas temu właśnie rzuciłam sobie wyzwanie, tak samo dla siebie, że no kurde, musisz się nauczyć telefonem też. Przez to zrobiłam dosyć dokładny research w internecie i znalazłam, słuchajcie, taki zestaw wszystkich aplikacji, ustawień, akcesoriów, które pozwalają mi osiągnąć takie zdjęcie, zrobić takie zdjęcie, które spełnia wszystkie moje wysokie wymagania względem właśnie fotografii. Na sam początek zaznaczę, że ja robię foty iPhone'em, jest to iPhone XR, ale obecnie już bardzo dużo smartfonów ma świetne aparaty. Nowe smartfony to już w ogóle, ale te nowe iPhony mają też 3 obiektywy, co jest w ogóle super, ale mój ma 1 i też tym damy radę. Podstawowa rzecz to robienie zdjęć tylnią kamerką, no bo to jest akurat wiadome, że przednia kamerka ma dużo gorszą jakość, więc robimy tylnią. No i tu już zaczynają się schody i słuchajcie, żeby wszystko działało, to wystarczą Wam 3 rzeczy, które nie są jakoś bardzo drogie, trzeba je sobie dokupić. I jest to statyw. Ten statyw jest akurat jakiś taki przypałowy od jednej z lamp, takiej starej, co miałam. Statyw najtańszy możecie kupić, później taki uchwyt do telefonu. Wszystkie rzeczy podlinkuję Wam też na dole. Ten uchwyt to jest uchwyt 360 stopni, to jest ważne, bo też się troszkę naszukałam w internecie właśnie tego typu uchwytu, bo dużo jest takich do selfie sticka, że telefon może być tylko poziomo, a tutaj no zależało mi, żeby stał pionowo, więc udało mi się znaleźć taki statyw i to kosztowało, czy ten uchwyt, 25 zł na Allegro. Tak więc myślę, że nie jest to jakiś duży wydatek. Mega spoko opcja. Jeśli chodzi o statyw, no to mówię, no ten jest od jakiejś lampy, więc on był po prostu w zestawie. Na pewno też na Allegro znajdziecie dużo fajnych statywów. Polecam wysoki statyw, znaczy taki duży, ale także fajnie mieć taki mniejszy statyw, który można postawić sobie na stół. Ja właśnie takiego nie mam i muszę sobie taki zakupić, ale ten jest mega. Jak się siedzi na krześle, to ze spokojem można go używać, czy jak się stoi, no nie wiem, do nagrywania TikToków też statyw i do telefonu myślę, że się przyda, a dużo osób kręci TikToki, więc warto sobie takie coś sprawić. Wracając do zdjęć, to niezbędną rzeczą przy fotografii jeszcze w ogóle samego siebie telefonem, tylnią kamerką jest to. To jest coś, dokładniej pilot. Taki pilot również dorwiecie na Allegro, kosztuje około 8 ziko i naprawdę bardzo ułatwia pracę, bo tak jak się uprzecie, to jesteście w stanie położyć telefon w sumie gdziekolwiek i zrobić sobie fotę, natomiast nie dacie rady, jakby wiecie, pstryknąć sobie tego zdjęcia. A jak macie pilot, to nie musicie dotykać telefonu, więc go nie poruszycie i zdjęcie nie będzie poruszone. No i dwa, no jakby jest to szybsze, łatwiejsze, możecie odejść dalej od telefonu, nie trzeba odpalać samowyzwalacza i no zarąbiście to działa. Tak więc, żeby sobie ułatwić sprawę, pilocik za 8 ziko i jesteście jakby uratowani. Kolejna rzecz, słuchajcie, i to jest coś, co też w ogóle rozwaliło mi łeb, jak to zobaczyłam w internecie, to wybór odpowiedniej aplikacji do robienia zdjęć. I tu się możecie zacząć zastanawiać, o co mi chodzi, no przecież robimy aparatem. No, niby tak, ale ja nie robię zdjęć aparatem tym z iPhone'a, jakby z tej aplikacji aparat, tylko focę z aplikacji Lightroom. Przez Lightrooma też można robić zdjęcia. I dlaczego? Dlatego, że można tam ustawić sobie inne rozszerzenie pliku i nie będzie to JPEG, tylko DNG, czyli taki jakby rawowy format właśnie zdjęcia. Dzięki temu zdjęcie jest lepszej jakości, można fajniej podziałać, jeśli chodzi o jakieś kolory i wrzucę Wam tutaj właśnie kilka moich takich beauty zdjęć zrobionych telefonem. Uważam, że naprawdę mega wyszło. Kolorki super sobie też poprawiłam. Jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że można użyć tego również w wersji bezpłatnej Lightrooma, ale niestety nie jestem pewna. Tak więc koniecznie sprawdźcie, czy możecie ustawić sobie to właśnie w tej aplikacji. Jeśli tak, to zajebiście. Wiem też, że chyba te nowe iPhony, bo wyświetliło mi się to w App Store, też mogą robić zdjęcia w formacie RAW.
a nie trzeba mieć aplikacji Lightroom, więc też poszukajcie na przykład w ustawieniach aparatu na swoim telefonie, czy możecie zmienić rozszerzenie zdjęć i oczywiście ustawiajcie na jak największą, bo bardzo często te ustawienia fabryczne są na takiej średniej jakości albo nawet na małej, no bo im większa jakość zdjęcia, tym więcej będzie Wam zabierał miejsca na telefonie oczywiście, więc to warto sobie sprawdzić. Wracając natomiast do tego podglądu nieszczęsnego. Ja Wam powiem szczerze, że jeśli już ustawię sobie aparat na tym statywie i mam pilota, to szczerze nie jest mi aż tak bardzo ten podgląd potrzebny. Wszystkie te zdjęcia, które Wam pokazałam, robiłam bez podglądu, po prostu na czuja. Natomiast niektórzy z Was chcieliby mieć podgląd i można to zrobić. Jeśli macie iPhone'a i Maca, to możecie sobie na kablu podpiąć te dwa urządzenia i przez QuickTime wyświetlić sobie na kompie ekran telefonu. No i już tu jesteście jakby uradowani, no bo wszystko widać, patrzycie sobie na komputer i widzicie, jak się ustawić, robicie foty pilotem i już. Jeśli natomiast macie inny sprzęt, na przykład inny telefon, innej marki, czy komputer zwykłego po prostu jakiegoś Windowsa, to musicie to sobie w Google'ach poszukać. Jest wiele aplikacji, które pozwala na odbicie właśnie ekranu na komputerze. To się nazywa Mirror Screen, więc tak najlepiej szukać po takiej nazwie. Na pewno coś znajdziecie. Wierzę w Was, wystarczy trochę pogrzebać i można mieć podgląd, ale mówię, jak już macie statyw, jak już macie ten uchwyt i pilot, to jesteście w stanie też sobie poradzić bez podglądu. I na koniec kilka słów o obróbce, bo mam kilka swoich ulubionych aplikacji. Oczywiście, jeśli już zrobię to zdjęcie w formacie DNG, to poprawiam je trochę w Lightroomie. Później najczęściej lubię używać aplikacji Teza, Vasco, czasem Snapseed, ale nie zawsze. I właśnie też bardzo się polubiłam z edytorem na iPhone'ie, po prostu w galerii. Wszystko zresztą zobaczycie zaraz w akcji, bo teraz było trochę teorii, a zaraz zobaczycie, jak robię foty, jak je obrabiam. Tak więc zapraszam Was na drugą teoretyczną część tego odcinka. Do zobaczenia zaraz. Akcja. Czas teraz wykorzystać wszystkie te rzeczy, które powiedziałam Wam przed chwilą w praktyce. Tu mam statyw z tym uchwytem i słuchajcie, najlepiej jest mieć telefon jak najbliżej twarzy oczywiście. Ja natomiast mam telefon troszkę odsunięty, ponieważ lepiej wychodzą zdjęcia z blendą, więc wolę nawet przybliżyć albo potem wykadrować fotę, ale mieć blendę, bo wtedy lepiej mam podbite dół twarzy, nie? Lampę też polecam dać dosyć blisko, bo telefon nie ma najlepszego aparatu i jasności tego aparatu, więc im jaśniej, tym lepiej. I teraz pokażę Wam, jak to w ogóle powinno działać, ale u mnie nie działa. Mam stary komputer i teraz, jak macie Maczka i odpalicie sobie QuickTime'a, to powinniście podłączyć telefon i powinno Wam działać. U mnie nie działa, jak widać, świruje i nie chce mi połączyć się z komputerem. No ale jakby się Wam połączyło, to tutaj, jak macie to czerwone kółko, tutaj jest taka strzałeczka, jak ją naciśniecie, to tutaj macie aparat i jest kamera HD FaceTime i jeśli podłączy Wam się telefon, to tutaj będzie Wasz telefon i będzie można wyświetlić swój aparat, jakby w ogóle swój ekran na komputerze. Ale mówię, no próbowaliśmy wiele razy i chyba wynika to z tego, że ten komputer ma już 5 lat i po prostu nie wiem, ani mój telefon nie działa, ani Piotra telefon nie działa, w różne kable, różne wejścia, no. Raz działało. Raz zadziałało. No ale ja powiem Wam, że i tak jak już robiłam foty sobie telefonem takie beauty, to nie używałam tego podglądu, no bo skoro nie działało, to go nie używała, więc się da. I odpalam sobie teraz Lightrooma. Wchodzę sobie w galerię i na dole macie taki niebieski, dwa przyciski i w jednym jest aparat. I tym aparatem będziemy robić foty, bo wychodzi to zajebiście. I teraz na górze, normalnie, jeśli nic nie przełączycie, to tutaj do góry jest JPEG i to też nie jest takie oczywiste, bo gdybym tego nigdzie wcześniej nie widziała, to w życiu bym nie wpadła, że można to kurde zmienić. Wystarczy na to kliknąć, zmienić na DNG format i już. I teraz możemy też zmienić opcję aparatu w tej aplikacji na profesjonalny i tutaj mamy możliwość ustawienia ISO
oraz szybkości robienia zdjęć, co jest niezwykle ważne, bo mój największy problem przy robieniu zdjęć telefonem był taki, że te foty były właśnie takie jakby rozmazane i okazuje się, że wynika to z tego, że po prostu były lekko poruszone, bo telefon robił dosyć długo to zdjęcie, więc ja ustawiam sobie tutaj mniej więcej tak jak na aparacie, czyli 1:320 i ISO dopasowuję później do tego, jak wyjdzie zdjęcie, bo tutaj możecie sobie zmienić, ale tak naprawdę dopiero jak zrobicie fotę, to będzie widać, czy jest spoko, czy nie. Na razie ustawimy sobie na 100, ale potrzebuję jeszcze pilot. O. Pilocik ulubiony, włączony. Zobaczmy, czy działa. Nie działa. To zaraz będzie działał. Świeci na niebiesko. I jak przestanie... O, to już jest połączone. Dobra. Działa. Super. No więc odpalam go sobie tu, Piotrek, żebym tego nie zrzuciła. Nie wiem ile, jak się widzę. Na razie zrobimy sobie fotę poglądową. I jak, Piotrek? No, wiesz co, tło jest mocno nie tam. Okej, więc przybliżę go i tak najbardziej jak się da. I... Dobra, powiedzmy, że tak. Patrzę sobie na zdjęcie, które wyszło. Jest całkiem ładnie doświetlone. Czasami, mówię, tutaj wychodzą ciemniejsze, bo jaśniejsze, ale to też w sumie zawsze w Lightroomie można sobie łatwo poprawić. Siadam. Jak teraz? Piotrek, jesteś teraz moim podglądem. Nie, to ty robisz sama, to ja ci nie mogę teraz sam. Aha, nie możesz mi pomóc? Okej. No musisz pewnie zrobić jeszcze jedną. Muszę włączyć dźwięk, bo nie słyszę, czy się robią. Tak więc przy robieniu fot telefonem dużo się staje, rusza i w ogóle, ale no cóż, można mieć i takie cardio. Okej. Dobra, można też, to też parę razy robiłam, nikt mi się nie chciało rozstawiać tego wszystkiego, no po prostu sobie trzymać telefon, ale też jak już macie szybki czas i tego pilota, no to jest mega łatwo, mega spoko i no kurde, naprawdę łatwe to jest. Dobra, jak widzicie, zdjęć zrobiłam całkiem sporo, ale no tak to już jest. To, co ja lubię jeszcze przy okazji robienia zdjęć właśnie w Lightroomie, to to, że jak tu nawet zrobiłam zdjęcie przybliżone jakby, to jak wyjedziemy sobie w kadruj, to jakby mamy całe zdjęcie. Czyli o co chodzi, że jakby nie tracę tych danych naokoło. On i tak robi na jakby największym oddaleniu, więc można sobie to później dopasować. Jeśli chodzi o edycję, to wrzucę wam zaraz też przyspieszoną edycję, jak mniej więcej to wszystko robię. Tak jak wam mówiłam wcześniej, używam Lightrooma, lubię apkę Teza. Mega jest taka łatwa w użyciu. Ona jest płatna, a to jest coś takiego jak Vasco, więc zależy, co tam sobie lubicie. I bardzo fajne są właśnie ustawienia w galerii zdjęć.
Okej, tak więc teraz widzicie przerobione foty, jak to wszystko wygląda na sam koniec. Dajcie koniecznie znać, czy wam się podobało i czy ten film będzie dla was przydatny. Ja jestem w szoku. Jeszcze też wam pokażę teraz na zakończeniu, bo nie powiedziałam tego wcześniej. Ten format DNG jest taki, tu teraz widzicie, że na oku po prostu mega... nie powiem, że to jest jakaś super jakość z kosmosu, bo przy aparacie tym, którym teraz nagrywamy, no to wiecie, ale jeśli chodzi o to, co może telefon, to tutaj jest jakby naprawdę mega ostre i takie wszystko szczegółowe, tak więc I like it i ostatnio bardzo często korzystam właśnie z telefonu i robię zdjęć telefonem, bo jest to szybsze, łatwe i no i po prostu tak to działa. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i no, czekam na wasz feedback i czekam na wasze foty. Jeśli będziecie robić foty i wykorzystacie coś z tego, co wam powiedziałam wcześniej, to koniecznie oznaczajcie mnie pod zdjęciami. A teraz się żegnam i pa.